Przymus wyborczy, czyli obowiązek uczestniczenia w wyborach, to temat, który wzbudza wiele emocji i kontrowersji. W Polsce, gdzie frekwencja wyborcza bywa niska, pojawiają się głosy za wprowadzeniem takiego obowiązku, aby zwiększyć udział obywateli w procesach demokratycznych. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Historia przymusu wyborczego. Przymus wyborczy nie jest nowym konceptem. Belgia była pierwszym krajem na świecie, w którym obowiązek głosowania został wprowadzony na skalę ogólnokrajową w 1893 roku. Wcześniej głosowanie było obowiązkowe w niektórych kantonach szwajcarskich. W 1835 roku została ona przyjęta w szwajcarskim kantonie Sens-Gallen. Przed wprowadzeniem obowiązkowego głosowania w 1893 roku absencja wyborcza w Belgii wynosiła 16%. Po wprowadzeniu obowiązku głosowania wskaźnik absencji spadł do 4–5%. Wyborcy, którzy nie mogli uczestniczyć w głosowaniu, przedstawiali sędziemu powody nieobecności wraz z wymaganymi dowodami. W ciągu 8 dni od ogłoszenia wyników wyborów prokuratura sporządzała listę wyborców, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu i nie mieli usprawiedliwienia. Ci wyborcy stawali przed postępowaniem karnym w sądzie. Kary wahały się od zwykłego ostrzeżenia w przypadku pierwszego wykroczenia, poprzez nałożenie niewielkiej grzywny w wysokości 25 franków, do zawieszenia praw politycznych na okres 10 lat. To zawieszenie uniemożliwiało bycie w tym okresie kandydatem na jakikolwiek urząd lub awans w służbie publicznej, pozbawiało publicznych zaszczytów oraz prawa głosu na ten sam czas. Po Belgii eksperyment z przymusem wyborczym miało wiele krajów. W 1912 roku obowiązek głosowania wprowadza Argentyna, 1917 roku Holandia, 1919 roku Luksemburg, 1924 roku Australia i Austria, 1932 roku Brazylia, a w 1934 roku Urugwaj. Państwa, w których obecnie, 2024 rok, występuje przymus wyborczy. Obecnie mamy 26 państw, które wprowadziły przymus wyborczy. Na mapie zaznaczono kraje, w których nie ma obowiązku głosowania, kraje, w których jest obowiązek głosowania oraz kraje, w których nie odbywają się wybory. Przyjrzyjmy się państwom z aktualnym obowiązkiem głosowania w Europie. Przykłady sankcji za absencję wyborczą. Dość powszechną sankcją przyjętą w mniej więcej połowie omawianych państw jest kara grzywny. Jej wysokość nie jest zazwyczaj wysoka. W Luksemburgu wynosi ona od 100 do 250 euro za pierwszą absencję oraz od 500 do 1000 euro za ponowną absencję w ciągu 5 lat. W Brazylii grzywna waha się w poszczególnych regionach od 3 do 10% miesięcznej płacy minimalnej. W Belgii grozi grzywna w wysokości od 40 do 80 euro. Recydywistom grozi do 200 euro. Osoby, które konsekwentnie, 4 razy w ciągu 15 lat, odmawiają głosowania, będą karane zakazem głosowania. W Australii jest to kwota $20 australijskich, która w razie niezapłacenia może być podwyższona przez sąd do $50, a jeżeli i to nie odniesie skutku, może być nawet orzeczona kara pozbawienia wolności. Możliwość taka jest przewidziana również w Chile i Egipcie. Sankcją bywa oprócz tego pozbawienie praw wyborczych, np. w Belgii i Brazylii. Jednostkę spotkać mogą inne jeszcze ograniczenia w zakresie realizacji przynależnych jej praw i wolności, utrudnienia w uzyskaniu pracy w sektorze publicznym, Belgia, Brazylia, odmowa wydania nowych dokumentów, takich jak paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy, Grecja, Brazylia, nieudzielenie pożyczki i kredytu przez państwowe banki i inne instytucje finansowe, Brazylia. Niemożliwość załatwienia określonych spraw w urzędach, Peru.
W Boliwii niemożliwość odebrania poborów w banku w okresie 3 miesięcy po wyborach bez okazania karty stwierdzającej udział w głosowaniu. Efekty przymusu wyborczego. Interesujących materiałów dostarcza analiza zmiany wskaźnika udziału w wyborach bezpośrednio po wprowadzeniu tego obowiązku lub w następstwie z jego rezygnacji. W Australii skutkiem jego ustanowienia w 1924 roku był gwałtowny skok wspomnianego wskaźnika z 57,9% wybory w 1922 roku do 91,3% wybory w 1925 roku. W Kostaryce i Urugwaju wprowadzenie kar dla osób niegłosujących spowodowało przyrost udziału w głosowaniu o odpowiednio 15 i 17 punktów procentowych. Badanie szwajcarskiego kantonu, w którym od 1900 roku do 1970 roku obowiązywał obowiązek głosowania, również wykazało 30% wpływ na frekwencję. Argumenty za i przeciw. Argumenty za wprowadzeniem przymusu wyborczego. Pierwsze, zwiększenie frekwencji wyborczej. Wprowadzenie przymusu wyborczego mogłoby znacząco podnieść frekwencję, co sprawiłoby, że wyniki wyborów byłyby bardziej reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Drugie, legitymizacja władzy. Wyższa frekwencja wyborcza wzmacnia legitymizację demokratycznie wybranych władz, co może przyczynić się do większej stabilności politycznej. Trzecie, edukacja obywatelska. Przymus wyborczy mógłby zmusić obywateli do bardziej świadomego podejścia do wyborów i zainteresowania się polityką. Czwarte, zwalczanie apatii politycznej. Obowiązek głosowania może przeciwdziałać apatii i zwiększyć zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. Argumenty przeciw wprowadzeniu przymusu wyborczego w Polsce. Pierwsze, wolność wyboru. Przeciwnicy przymusu wyborczego argumentują, że głosowanie powinno być prawem, a nie obowiązkiem. Zmuszanie obywateli do uczestnictwa w wyborach narusza ich wolność wyboru. Drugie, nieświadome głosowanie. Obowiązek głosowania może prowadzić do sytuacji, w której obywatele, którzy nie są zainteresowani polityką, oddają nieświadome lub losowe głosy, co może zniekształcić wyniki wyborów. Trzecie, koszty administracyjne. Egzekwowanie przymusu wyborczego wiązałoby się z dodatkowymi kosztami administracyjnymi, monitorowaniem frekwencji i nakładaniem sankcji. Czwarte, potencjalne sankcje. Wprowadzenie sankcji za nieuczestniczenie w wyborach może być postrzegane jako represyjne i wywołać opór społeczny. Podsumowanie. Wprowadzenie przymusu wyborczego w Polsce to temat złożony i kontrowersyjny. Z jednej strony, mogłoby to znacząco zwiększyć frekwencję wyborczą i wzmocnić legitymizację demokratycznych procesów. Z drugiej strony, naruszałoby wolność wyboru obywateli i wiązało się z dodatkowymi kosztami oraz potencjalnymi negatywnymi skutkami. Decyzja o wprowadzeniu przymusu wyborczego wymagałaby szerokiej debaty publicznej oraz analizy doświadczeń innych krajów, które stosują ten system.